Jeśli szukacie w tym materiale plaży i drinka z palemką, to źle trafiliście. Słynny Adriatyk to tylko złudna fasada. Wybrzeże zalane turystami i betonem pod kolejne hotele. Nie przyciągną tutaj pion. Miejsca, gdzie kończy się asfalt, a zaczyna surowa skała i przepaść. Czarnogóra to geograficzny paradoks. Kraj mniejszy niż połowa Mazowsza, który upchnął u siebie ponad 150 dwutysięczników i najgłębszy kanion Europy. Nie będzie lekko, ale będzie prawdziwie. Pokażę wam, jak wygląda ten mój apartament w Podgoricy. Łazienka, pokój z aneksem kuchennym, jest klima, są dwa łóżka, także dwie pary mogłyby tu spać, tylko mało dyskretnie. Moje badziewia, tu jest taki balkon i tam jest lodówka. I taki oto apartament kosztuje jakieś 35 euro za 2 noce, czyli bardzo tanio. Co może definiować stolicę europejską, jeśli nie zabytki? W tym przypadku brutalizm. Na przykład hotel Podgorica. Zbudowany w 1967 roku, czyli jakieś 10 lat wcześniej niż w ogóle zaczęto budować krakowski hotel Forum. Dalej jak futurystyczny statek kosmiczny Uniwersytet. Budynek radia i telewizji wydaje mi się na tyle ciekawy, że trochę o nim poopowiadam. Betonowa forteca z czasów Jugosławii. Pod spodem ukryli schrony, żeby utrzymać łączność nawet po wybuchu atomówki. Władze wpompowały w to fortunę. Wtedy to nie była Podgorica, tylko Titograd. Przez pół wieku miasto nosiło imię dyktatora. I na koniec coś, co najbardziej może zryć beret Polakowi. Kościół, który z zewnątrz wygląda jak betonowy bunkier. Warszawiacy będą tu szukać starówki. Krakusy zapytają, a gdzie do jasnej cholery jest rynek? Odpowiedź jest krótka. Miasto zostało zaorane. Podgorica miała po prostu pecha. Leży w dolinie, która była jedyną bramą dla niemieckiej armii wiejącej z południa Europy. Zrzucono tu tony bomb, aby zabić jak najwięcej Niemców. Ponad 70 nalotów. Efekt? Zabytki wyparowały. Można powiedzieć, że historia tego miasta skończyła się wraz z końcem bombardowania. Dlatego dzisiaj oglądamy beton. To miasto nie ma makijażu, bo nie miało go na czym położyć. Tak właśnie wygląda początek od zera. Zatrzymałem się tutaj w tej Podgoricy. Wczoraj wylądowałem, dzisiaj cały dzień i jutro rano jadę i powiem wam szczerze, że trochę mnie zmęczyło to miasto na tym rowerze, bo ścieżek jak na lekarstwo tak naprawdę w ogóle ich nie ma, a jak są to po prostu króciutkie, kończą się jakimiś krawężnikami chamskimi. No jest to miasto męczące dla rowerzysty. Super, miałem gościa, który tutaj przyjął do swojego apartamentu. Pozwolił mi zostawić pudełko, to znaczy pudełko po rowerze, w którym przyleciał rower, i on je zabierze do siebie do domu i będzie tutaj na mnie czekało, jak będę wracał, i wtedy jak będę wracał już tam powiedzmy za jakieś całe 2 tygodnie do niego, to wrócę do niego po pudełko i jeszcze mnie zawiezie na lotnisko z tym pudełkiem i z rowerem. Także spoko ziomów, żeby było jak najwięcej. Ja tutaj widzę, że Bałkany to jest kraina jogurtem płynąca, jest tutaj go dużo i tanio, więc będzie co jeść, bo czasami jest tak, że człowiek przez te swoje naleciałości kulturowe polskie jest w jakimś tam kraju i nie wie co zjeść, bo na przykład dziwne rzeczy są i nie wie jak to poskładać, a tutaj wystarczy, dla Polaka wystarczy jogurt, i resztę się tam powrzuca i jest jedzenie.
400 metrów wyżej. Stąd widzę już serce gór przeklętych. Skąd ta nazwa? Legenda mówi, że ulepił je sam diabeł. Inni wierzą w klątwę matki, której dzieci umarły tu z pragnienia. Prawda jest jednak brutalnie prosta. Prawdziwą klątwą tego miejsca jest po prostu rzeźba terenu. Pionowy, wapienny mur, ostre jak brzytwa skały. Ziemia, która nie wybacza żadnych błędów. A w dole, jakby na przekór temu pieku, rozlewa się jezioro Szkoderskie, największe jezioro na Bałkanach. Naturalna granica Albanii z Czarnogórą. Płacisz za nocleg na kampingu, a dostajesz darmową lekcję albańskiej prowizorki. W gratisie daszek. I jak widzicie, zmieniła się sceneria, bo tam jak spałem sobie w budce, zaczął padać deszcz i oprócz tego wszystkiego tak zaczął wiec wiatr, że zacinało wszystko na mnie, tak z boku. No i Albańczyk zlitował się nade mną, przyszedł, powiedział, że mnie zabierze do siebie na chatę, jakąś chatę, w której nie mieszka. A do tego wszystkiego okazało się, że nie mogę przejechać przez partię gór, którą chciałem i nie będę mógł przejechać przez Kosowo. To znaczy mógłbym, ale wtedy zajęła ta droga bardzo długo. Dlatego trochę muszę zmienić plany. Jak ma tak padać, to może tutaj to może i lepiej, nie wiem, może mam nadzieję, że to w ogóle teraz przestanie i wyruszę. Tak też wyglądają tutaj domki. Jak się jedzie w ogóle po tych górach, po tych czeluściach, nie widać ich, bo one są po prostu tak poukrywane. Raz, że są od drogi daleko, a dwa, że są poukrywane w takich drzewach. Do tego jeszcze znalazłem skorpiona u mnie na chacie. Taka chata tak wygląda. To jest chyba jakiś jego domek letniskowy tutaj. Czy nie wiem, dla gości. No, specyficzny. Taki malutki. Strasznie się boi się. No, wygląda, że chmury się przerzedzają. Deszcz przestaje padać. Na kempingu czekał na mnie rower, cały jest, nawet skarpetki na nim wyschły, coś najważniejsze. Wspomniałem wam wcześniej, że ten pion mnie pokonał i muszę zawrócić. Pokażę wam, jak bardzo ten jeden szlak zrujnował logistykę. Pierwotny plan wyglądał tak: przebić się z Tetch na wschód, pokonać górską przełęcz do Doliny Walbony, zahaczyć o Kosowo i stamtąd wrócić do Czarnogóry. Ale góry przeklęte mają w nosie moje plany. Szlak do Walbony to dla obładowanego roweru samobójstwo. Zarządzam pełen odwrót. Muszę wycofać się prawie tą samą drogą. Będę atakować czarnogórską granicę od zupełnie innej strony. Plan B staje się planem A. Kiedy wieki temu Turcy wpadli na te tereny, spojrzeli na strome szczyty i mieli powiedzieć Balkan, bo w ich języku to łańcuch górski. Z czasem to słowo przykleiło się do całego półwyspu. Przez stulecia te skały działały jak gigantyczne mury. Izolowały doliny
zatrzymywały imperia i dzieliły religie. Ta brutalna rzeźba terenu poszatkowała ten kawałek Europy na małe, kłócące się państwa. Ale ta sama izolacja sprawiła, że odcięci od świata ludzie musieli stworzyć tu własne zasady. Po jednym dniu w Albanii wiem jedno. Potrzebujesz dachu, dostajesz go. To tutejszy kodeks, kanun, starożytne prawo tych gór. Z jednej strony to święty obowiązek ugoszczenia i ochrony wędrowca, z drugiej mroczne prawo wendety, gdzie krew zmywa się tylko krwią. No i jeszcze raz musiałem przejechać tą przełęcz, na szczęście tym razem w dół, ale po drodze, jak widzieliście, przejechałem jeszcze pod górę inną przełęcz, też piękną. I wracam do momentu, w którym po prostu nie będę już wracał. Już jestem w tym miejscu, w którym już nie będę wracał. Te wszędobylskie groby to taki mój mały, osobisty horror. Ale tu w Albanii to norma. Winny jest reżim, lata 60. Dyktator Enver Hoxha jednym dekretem kasuje religię. Robi z Albanii pierwsze oficjalne ateistyczne państwo świata. Władza nakazuje chować zmarłych na wielkich, wybetonowanych państwowych cmentarzach. Tyle, że na Bałkanach rodzina to absolutna świętość. Ludzie się nie uginają. Kopią groby na własnych podwórkach, w ogrodach, czasami dosłownie tuż pod oknami domów. Komunizm upadł już dawno temu, ale nawyk został. No powiem wam, że chyba nie jest za wesoło, bo jadę 16 km chyba cały czas pod górę, 1200 różnicy do góry. No i cały czas do tej pory padało. Pozostało mi jeszcze 10 km. Niestety ten dzień to chyba nie za bardzo udany, chociaż może dla jakichś masochistów bikepackingowych to najbardziej, bo naprawdę bolało. Od może połowy dnia, kiedy zacząłem się wspinać na przełęcz, stopniowo coraz bardziej zaczął padać deszcz. Te torby, które były nieprzemakalne, okazały się trochę przemakalne i muszę sobie dosuszyć niektóre rzeczy. I do tego wszystkiego, jak już zjeżdżałem, to byłem tak mokry, a tam było, nie wiem, może tak spadła temperatura na górze, bo to było wysoko i w ogóle pogoda była do dupy i ten wiatr cały czas na mnie wiał i po prostu dostawałem jakiś drgawek z zimna. Szczęka mi tak chodziła, ale jakoś na dole już było cieplej, się zrobiło, jak już zjechałem z tej przełęczy. Jakoś zrobiło się cieplej, ale dalej padało, ale to mi chyba dupę uratowało i jakoś to przetrwałem. Ale mega jazda. No. Nie dość, że musiałem zmienić trasę, to jeszcze zaczęło padać, było zimno, a miało nie być w ogóle na tym wypadzie zimno, miało być mega gorąco. Jezu. Mam nadzieję, teraz to już może być tylko lepiej, bo już śnieg chyba nie zacznie padać. No tak mi ręce po prostu przemokły, że zrobiły się takie. Ostatecznie góry przeklęte mnie wypluły. Miasto Plaw to taki bufor.
Niby powrót do cywilizacji, ale wciąż jest tu surowo, twardo i nieprzewidywalnie. Leży na wysokości ponad 900 metrów, a u jego stóp rozlewa się jezioro Plawskie. To geologiczna pamiątka po epoce lodowcowej. I choć fizycznie wyrwałem się już z tego górskiego kotła, duch kanonu, tego ostrego prawa zemsty, o którym mówiłem wam w Albanii, wciąż tu krąży. Pomiędzy zwykłymi domami kryją się tak zwane kule. Najstarsza z nich stoi tu od XV wieku. To potężne, kamienne wieże obronne. Parter bez okien, ściany grube na metr i szczelnice zamiast balkonów. Po co komu prywatna twierdza w środku miasta? Żeby przetrwać krwną oswetę, krwawą zemstę. Wystarczyła iskra, kradzież owiec, spór o ziemię albo splamiony honor, by rozpętać wojnę. Mężczyźni zamykali się w takiej wieży nierzadko na całe miesiące i czekali, aż sytuacja albo krew ostygnie. Ale Plaw to nie tylko mrok i echa dawnych waśni. Ma coś w sobie, czego nie dostaniesz w żadnym wypucowanym resorcie nad Adriatykiem. Stężony bałkański klimat. Chcesz o 6 rano usiąść z ziomkiem przy smolistej kawie i poprawić to kieliszkiem rakii? Plaw ci to daje. Wchodzisz w to i robisz dokładnie to, co lokalsi. Nikt ci tu nie wciska plastikowych pamiątek. Fajnie się to wsiąka. Wypijam ten kawowy szlam. Zmywam z siebie ostatecznie kurz prokletije. Wpinam się w espedeki. Kierunek zachód. Dolina rzeki Lim to potężny rów tektoniczny. Ta woda wypływa z jeziora Plawskiego i nie płynie grzecznie. Ona brutalnie tnie masyw. Rzymianie nie bez powodu nadali jej imię Limes, czyli granica. Przez stulecia ten szmaragdowy nurt działał jak naturalny mur. Czarnogórskie rzeki w ogóle są ewenementem. Tam, gdzie wapienny kras nie zdąży pożreć wody, rzeki z furią wgryzają się w skałę. Lim zbiera wody z całego pasma Prokletie i jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych rzek w regionie. W takim miejscu sobie zjem drugie śniadanie. Już jakiś czas temu wjechałem na trasę tą, którą powinienem wyjechać jakby z Kosowa, czyli wracam na moją trasę. W sumie dobrze się stało, że przez nie pojechałem, bo tak sobie myślę, jakby miała być tam taka pogoda, a podobno jest zła pogoda, bardzo zła, bo taki spotkany Belg mi o tym powiedział. To byłoby źle, bym po prostu chyba psychicznie się tam zaorał. Jeszcze ta część, w której musiałbym pchać rower po jakieś 10 km po górach, to był dramat. No i później dalej jest już tam, jest dosyć też dziko dalej i no miałbym, no nieciekawie mogłoby być. Raz, że no jeżdżą tam samochody terenowe, no ale w samochodzie ma schronienie i tak nad głową. A jakby miało mi tak siupać i jechać po tym linie czy błocie, to nie, to by była masakra. Jeszcze Wam pokażę, tutaj jest taką rzecz popularną w piekarni. To jest z reguły rano. To są takie kołacze. Tutaj jest jakby 1/4 tego kołacza. To jest ciasto przekładane mięsem. Takie ciasto francuskie, takie tłuste się wydaje. Są z mięsem, z sirem, z misem, z sirem i ze szpinakiem. No mi najbardziej chyba smakuje z mięsem i też będę taką jadł. To jest w sumie nie tanie jak na taką piekarnię, bo to akurat kosztuje 2 euro, ale w takich piekarniach inne takie pieczywo jest już
dużo tańsze i tym można się ratować. Albania jest tańsza, wydaje się tańsza. Kebab, tutaj taki, wczoraj jadłem takiego wypasionego kebaba z tymi cewapi. Mega duża buła i bardzo dużo mięsa i zapłaciłem 6 euro. No to może to nie jest jakaś wygórowana cena jak na Polskę, ale myślę, że w Albanii można by było kupić coś takiego taniej, jeśli coś takiego mają w ogóle. Pewnie zauważyliście, że krajobraz się zmienia. Powoli wtaczam się w zupełnie inny świat. To pasmo gór Bielasica. Góry mają vibe Bieszczad. Tyle, że na grubych sterydach. Skąd ta zieleń? Bielasica ma podłoże wulkaniczne. Skała nie przepuszcza tu wody do podziemi. Dlatego zamiast suchego księżycowego krasu dostaje pod koła dzikie połoniny i dziesiątki potoków. Góry wydają się łagodne, ale to zmyłka. Szczyty i tak wybijają tu grubo ponad 2000 metrów. A najlepsze, pasmo jest wciąż puste. Masowa turystyka tutaj nie dociera. Gdzieś tam, wysoko na tych trawiastych zboczach, ukryte są katuny. Małe, drewniane osady. Kiedy latem w dolinach skwar wypala trawę do gołej ziemi, górale uciekają ze stadami w górę i odcinają się od świata. Kojarzycie słowa takie jak baca, watra, bryndza czy koszar? Myślicie, że to rdzennie polskie podhalańskie wynalazki? Setki lat temu dokładnie z tych bałkańskich gór ruszyli na północ koczowniczy pasterze. Szli łukiem Karpat, aż dotarli w nasze Tatry i Bieszczady, zanosząc tamten cały system przetrwania. Więc te czarnogórskie katuny to taki pierwowzór tego, co dzisiaj mamy na Krupówkach. Tyle, że tutaj nikt nie tańczy pod turystów. To czysty, surowy instynkt przetrwania. I tak mija dzień trzeci, będę spał w takiej chatce. Koszt takiej zabawy to 45 euro z jedzeniem, z kolacją i ze śniadaniem. W sumie nie tanio, ale za 200 zł w jakiejś górskim miejscu, gdzie nie ma prądu i wszystko trzeba wywieźć tutaj, to może nie aż tak drogo. Myślałem, żeby spać na dziko pierwszy raz, tak prawdziwie, naprawdę na dziko, bo ta pierwsza noc w Albanii to była taka crazy, a nie dzika. Ale jak zobaczyłem, jak wolno mi to idzie, to przesuwanie się, i zobaczyłem, że przed sobą mam same szczyty i jeszcze sprawdziłem pogodę i ma być 9 stopni w nocy, to stwierdziłem, że nie, że po prostu wymiękam. Po prostu mój mózg powiedział, że daj sobie spokój, bo dzisiaj był naprawdę ostry wyryb, który po prostu trwał. 1/4 jazdy to było pchanie roweru. To było 55 km, 1300 metrów przewyższeń. No jeszcze tak się nie bawiłem się w takie zabawy, no ale jest to taka mega przygoda. Tak, w takim mam uczucie, taka... Można tutaj w tych górach przeżyć naprawdę, wydaje mi się, piękną przygodę. Nie ma tutaj ludzi, nie spotkałem nikogo. Odkąd wjechałem w las, to spotkałem na początku ludzi gór, którzy mieszkali w chatkach, a później jakiegoś gościa, co jechał terenowcem, a później już tylko jakieś konie. No było to piękne, no ale
Jednak to jest wycisk niesamowity, dlatego też tak jest mało ludzi w tych miejscach. Tak wygląda ta chatka góralska, w której będę spał. To jest moje wyro, tutaj obok nikt nie śpi. No i tyle, tyle chatki. Wreszcie zaczynam zjeżdżać ostro w dół i jest dużo łatwiej. Tam gdzie spałem to było gdzieś na wysokości 2200 metrów, chyba tak. I oprócz tego, że zaczynam zjeżdżać, zjechałem stamtąd, jadę tam, to jestem w takiej dolinie, jak widzicie, i w tej dolinie jest taka chatka i w tej chatce pani robi kawę i piecze ciasto. I za ciasto i za kawę płacę 2 euro. Dlatego się tak cieszę na myśl tej kawy, bo tam gdzie miałem nocleg kawy nie było i kawy już długo nie piłem. No. A ja naprawdę lubię, dużo piję kawy i po prostu dawki już są u mnie dosyć duże tej kofeiny i żeby funkcjonować to trzeba pić kawę u mnie. Z 2000 metrów spadam prosto na 800. Na dole czeka na mnie jezioro Biogradzkie, serce Parku Narodowego Biogradzka Góra. To nie jest kolejny zwykły las, to Puszcza Pierwotna. Jedna z 3 ostatnich w całej Europie. Władcy Czarnogóry objęli ten teren ścisłą ochroną zaledwie 6 lat po tym, jak w USA powstał Yellowstone, pierwszy park narodowy na świecie. Czarnogórcy chronili swój skarb na długo przed tym, zanim reszta Europy w ogóle zrozumiała, co to znaczy słowo ekologia. Zaraz za górami krajobraz pęka. Wjeżdżam w dolinę rzeki Tary. Droga wzdłuż kanionu jest po prostu spektakularna. Wskazać tę jedyną, najpiękniejszą trasę rowerową, na której byłem? Chyba się nie da. Bo kiedy jadę kolejną, która totalnie urywa głowę, wydaje mi się, że zapominam o wszystkich poprzednich. Tak naprawdę liczy się tylko chwila. Ten jedyny konkretny moment na szczycie. Chwila, którą właśnie wchłaniasz. No niestety smutek, bo ta moja droga jest zamknięta. Tam dalej to chyba nie ma szans, bo sprawdzałem nawet. Jest po prostu dziura w drodze. Dojechałem wracając do pierwszego, lepszego hostelu. I tam chłopaki mi powiedzieli na recepcji, żebym powiedział, że jestem od nich. I dali mi imię i nazwisko ich ojca. I mam im powiedzieć i mają mnie przepuścić. A jak mnie nie przepuszczą, to mam trochę przesrane. Także nie wiem, może mi dam 5 euro i nie puszczą. Ale była dziura, nie wiem. Z daleka wydawało się, że jest wielka dziura, ale z drugiej strony strach ma wielkie oczy. Więc może jak podejdę, to tam będzie dziura, ale mała. Podjechałem
Jakiś typos tam był. Powiedział 5 minut poczekaj, bo mamy inspekcję. Po 5 minutach powiedział, żebym jechał. I nara. Albym miał, jakby ta droga była zamknięta, to bym musiał kupę drogi nadrobić. Wracać się i tak dalej, po prostu. Ja już to widziałem po prostu przed oczami. Ja miałem załamkę. Ale takich załamek to ja mam po drodze bardzo dużo. Ale chyba też na tym to polega. Że trzeba przejść do przodu. Mimo trudności. Pokonywać drogę. Kanion Tary. Największy w Europie. Ponad 80 km długości. Pionowe, skalne ściany potrafią tu wystrzelić w górę na 1300 metrów. Zanim klepnę dzisiaj na pryczy, czeka nas jeszcze jedna atrakcja. Most Durdewicza Tara. 400 metrów wzdłuż, 170 metrów w dół. Zbudowali go tuż przed II wojną światową. Kiedy w czasie wojny trzeba było zatrzymać wroga, most wysadził w powietrze jeden z jego współtwórców. Zniszczył własne dzieło. Włosi go za to dorwali i rozstrzelali na tych samych ruinach. Pokój, tak to wygląda za 20 euro. Łazieneczka, tu jest pokój, czyli całkiem fajnie tutaj jest. O, jeszcze tutaj jest taki aneks kuchenny, to jest ich dom chyba, tu mieszkają, czy albo nie wiem. Dzisiaj mam dzień prania, to znaczy codziennie w sumie powinienem mieć taki dzień, ale czasami nie ma po prostu jak, albo nie mam czasu, albo jestem strasznie wytrany, ale ogólnie jak mieszkam, jak wynajmuję, to zawsze to robię. Wczoraj też to robiłem i przedwczoraj też, a no w sumie do tej pory cały czas wynajmowałem, to cały czas sobie prałem. Ja sobie biorę szarym mydełkiem zawsze, dlatego że szare mydełko można to śmieć siebie, nie? I jest oszczędność miejsca i kłopotów. Jaka gorąca woda. Zaczynamy. Na galowo jestem, na biało. Kremowo w sumie. Tu będę jechał przez Durmitor. Mnóstwo przewyższeń. Są tam dwie drogi. Jadę tą od miasta Żabijak, czyli tamtejszego jakby Zakopane. Jadę w prawo, nie w lewo, bo jest podobno fajniejsza ta droga, mimo że jest więcej przewyższeń. Pani mi tutaj wszystko powiedziała, moja pani gospodarz. No, lecimy wariaty. Żabliak. Najwyżej położone miasto na Bałkanach. Nie ma tu miejsca na miękką grę. Po co Włosi w ogóle pchali się w te góry? Mussolini chciał pożreć całe Bałkany. To tu podczas II wojny światowej ukrył się Tito i jego partyzancka armia. Masyw Durmitor był ich naturalną twierdzą. Włosi i Niemcy nienawidzili tak bardzo tego miejsca, że ostatecznie zrównali Żabliak z ziemią. Spalili wszystko do gołego kamienia. Tym razem kupiłem sobie taki chleb ciemny, taki płaski. Wcześniej go jadłem w jakiejś restauracji. I do tego miód. I miody są tutaj też przepyszne, które można kupić dosłownie wszędzie. Tak jak i rakije, bo z tego co mi się wydaje, że tutaj chyba każdy może pędzić taką rakiję. Ale jeżeli
ktoś z Was tutaj będzie kiedyś, to musi spróbować tego miodu, tego chleba. Durmitor to geologiczny potwór. Wyobraźcie to sobie. Na obszarze mniejszym niż nasze Tatry natura chamsko upchnęła 48 szczytów przebijających barierę 2000 metrów. To po prostu morze ostrego jak brzytwa wapienia, które wystrzeliwuje pionowo w niebo. Partyzanci Tity używali tych gór jako tarczy. Kiedy w dolinach robiło się za gorąco, wycofywali się w to wapienne piekiełko. Bojownicy znali tu każdą jaskinię i każdą przełęcz. Mieli ukryte szpitale polowe i magazyny z bronią. Wpadali, robili dym na dole i znikali w tych górach jak duchy. Kiedy kręcisz tak pod górę, zaczynasz rozumieć, dlaczego Bałkany to od zawsze beczka prochu. Tu nie da się zbudować jednego zgodnego państwa. Te góry fizycznie tną przestrzeń i izolują ludzi. Za każdą przełęczą, w głębokich dolinach, przez wieki tworzyły się zamknięte światy. Inny Bóg, inne zasady, inni wrogowie. To było jakieś szaleństwo. Jechałem gdzieś stamtąd, jechałem tunelami, przepaściami, jechałem i wyjechałem stamtąd i jestem tutaj. Masakra. Góry znowu mnie wypluły. Zatrzymuję się w miasteczku Plužine. Od razu czuć, że to miejsce ma w sobie jakąś tajemnicę. Patrzysz na tą szmaragdową wodę, wciśniętą między pionowe skały i myślisz: absolutny cud natury. Tylko że to jeden wielki fake. To w ogóle nie jest naturalne jezioro. W latach 70. Jugosławia postanowiła ujarzmić rzekę. Zbudowali zaporę Martinie, betonowego potwora o wysokości 220 metrów. Jedna z najwyższych w Europie. Stare Plužine po prostu zalano, a ludzie musieli uciekać wyżej. Tu, gdzie teraz jesteśmy. Historyczne miasto leży dzisiaj kilkadziesiąt metrów pod tą taflą. I taka to jest właśnie historia Czarnogóry. Prawie wszystko musi być tu budowane od nowa. Z miasta Plužine znowu wyciąga mnie pionowa ściana.
Wbijam się z powrotem grubo ponad 1000 metrów i nagle krajobraz się łamie. Wyjeżdżam na płaskowyż, ale nie jest to sielankowa łąka. To gigantyczny, wapienny stół, który natura brutalnie pocięła na kawałki. Jadę drogą zawieszoną prosto nad krawędzią przepaści. W dole, setki metrów niżej, płynie rzeka Komarnica. Wyżłobiła w tych skałach takie piekło, że jeden z jej odcinków miejscowi nazywają niewidzialnym. Słońce nigdy tam nie dociera. Woda rzeźbi skałę w kompletnej ciemności. Wsie Bezuje, Dubrowsko, wyludnione domy, dziurawe asfalty i szczekające psy. Kompletna izolacja. O, za tą przełęczą, jadąc, no nie wiem, trochę kilometrów, docieram do chyba najwyższego punktu i od tej przełęczy zrobiłem do góry 700 metrów, a w sumie dzisiaj zrobiłem już wzniosł 1200 i w sumie, nie wiem, może minęło mnie 2 auta, jakieś 2 kłady. Ulica jest asfaltowa i tak to wygląda. Pusta. No to są te właśnie drogi z oznaczeniem M, one są niefajne i staram się je unikać, ale czasami nie ma jak, bo niestety tu są góry i no wiecie jak jest w górach, ciężko zrobić drogę. No. M to chyba u nich to jakoś mówią, że magistrale to są. Tutaj próbowałem jechać jakąś inną drogą, ale taka dziwna mi się wydawała, bo nikt nią nie jechał do tego miasta Nikisić, chyba to się tak mówi. I zatrzymałem gościa i mówi, że dlatego nikt nią nie jedzie, bo jest po prostu gdzieś tam zamknięta, pewnie gdzieś tam jakieś spadły jakieś kamienie albo coś. Danie rakietowe, kaczamak, ziemniaki, mąka kukurydziana i kupa topionego sera. Czy to nie brzmi jak mokry sen bikepackingowca? Ilość węgli totalna, gęsta jak zaprawa murarska. Do tego tradycyjna czorba, bałkańska zupa, napakowana mięsem, tłuszczem i warzywami. Taki górski izotonik. Wjeżdżam do miasta Nikisić. Dziwne w sumie takie miasto. No dziwnie się zaczyna, bo cały czas długa, prosta jest. Lewa, prawa domy. Taka specyfika, taka kultura. Tutaj gdzieś powinien być mój pokój za 15 euro. Podoba mi się tu. O, tak wygląda mój pokój. Mam tutaj widok. Jest balkon, widok. Tam po drugiej stronie jest centrum miasta, do którego zaraz pójdę. W tym domu tam mam pokój wynajęty, a zostaję też tutaj dlatego, że
Dzisiaj taki trochę zmęczony się obudziłem, spuchnięty. I coś mi tutaj powychodziło na wargach. To pewnie od po prostu tej górskiej pogody, zjeżdżania w dół i do góry i na dół, i to wszystko się o mnie na moich ustach opierało. No i tak to jest. No. Poszukam dzisiaj jakiejś apteki, ale jest niedziela, także nie wiem, czy coś znajdę. Dyktator, o którym mówiłem wam wcześniej, Broz Tito, bierze 6 zupełnie innych światów. Serbię, Chorwację, Słowenię, Macedonię, tykającą bombę, czyli Bośnię, i tę naszą surową Czarnogórę. Wrzuca ich wszystkich do jednego wora. Łapie twardą ręką i mówi: od dzisiaj jesteście braćmi. Macie być jednym narodem. To był twardy komunistyczny ustrój. A paliwem do tego przymusowego braterstwa miał być przemysł. Nikisić był w tym projekcie główną linią produkcyjną. Wpompowano tu miliony, żeby zbudować potężną hutę stali i rozwinąć gigantyczny browar, którym do dzisiaj ważą legendarne piwo Nikisićko. Miasto rosło na sterydach. Szerokie ulice, modernistyczne bloki i dym z kominów. To miała być stalowa pięść systemu. Kiedy zabrakło Tity, maszyna zaczęła zgrzytać. A cała Jugosławia rozpadła się w krwawych wojnach lat 90. Taka pogoda trochę była rano niewyraźna, ale sprawdzałem wczoraj, tak miało być i przestało tak jak miało przestać padać według pogodynki. Wyjeżdżam z miasta Nikisić i kieruję się do Kotoru. Taką tabliczkę to bardzo rzadko można zobaczyć w Czarnogórze. Dzisiaj trochę mniej przewyższeń, wyjdzie jakieś 1200, czyli nie jak ostatnio 2200, bo wczoraj to odpoczywałem po tym wszystkim i dobrze, że tak to się w sumie skończyło. O, zmieszczę się, czy się nie zmieszczę? No, takie kwiatki tutaj są często. To kolejna blizna po jugosłowiańskich inżynierach. Sztuczny zbiornik i betonowe koryta wyryte w skale, żeby zasilić prądem ten cały Nikisić, który właśnie zostawiłem za plecami. Niestety deszcz nie odpuszcza. Tak, żeby było śmieszne, ja jadę teraz taką drogą sam. Czasami jakieś auto przejedzie, bo ta droga się tam po prostu kończy. Mało kto tędy jeździ, a dalej jest ta droga, którą ja jechałem z Nikisić, taka wąska. O, tutaj widać drogą, którą jechałem wcześniej tutaj. I teraz jest ta droga, która jest po prostu paskudna. A wcześniej jechałem taką fajną drogą. No niestety, zmiany na lepsze, a dla niektórych, a szczególnie dla natury, przyrody, gorsze. Ziemia w końcu urywa się pod kołami. Przede mną słynne kotorskie serpentyny. 25 ciastych nawrotów przyklejonych do pionowej ściany i prawie 1000 metrów przewyższenia do zrzucenia. Ręce drętwieją od zaciskania klamek hamulcowych, ale widok miażdży. W dole leży Zatoka Kotorska, bałkański fiord.
Z każdym kilometrem zjazdu miasto Kotor widać coraz wyraźniej. Z góry uderza mnie, jak mało tam jest miejsca. To tylko wąski skrawek kamienia, brutalnie ściśnięty między wodą a potężną skałą. Niestety, Kotor jest dziś zalany turystami. Ale pod tą masą kryje się ważna historia. To kamienny sejf ciśnięty w skałę. Wenecjanie zrobili z tego miejsca fortecę nie do zdobycia. Kiedy wokół inne bałkańskie miasta padały pod naporem Imperium Osmańskiego, Kotor trzymał się mocno i kosił potężny hajs na handlu morskim. Mury obronne nie kończą się tutaj, na dole. One pełzną pionowo po tej cholernej górze, prawie 300 metrów nad wodą. Budowali to przez stulecia, żeby chronić miasto przed piratami i Turkami. Ten kamień przetrwał wszystko: oblężenia, wojny i potężne trzęsienia ziemi. W tym to z 1979 roku, które prawie zrównało miasto z ziemią. Dzisiaj to błyszczący kurort dla wycieczkowców, ale pod tą cienką warstwą pamiątek to wciąż surowy, wenecki bastion militarny. Dzień prawdopodobnie ostatni mojej jazdy. Trochę to mi się skróciło i przebukowałem sobie lot. Udało się. I dzisiaj tą samą drogą, co wczoraj zjeżdżałem do Kotoru, jadę. Trochę pcham, trochę jadę. No na początku pcham, bo jadę trochę inną drogą, bardziej stromą. Ale zaraz będę jechał tą samą, co wczoraj zjeżdżałem. Już mam przejechane godzina 10, a ja już mam 350 do góry. No to grubo, ale tak patrzyłem. Jadę teraz do takiej miejscowości pod Podgoricą, bo tam mam ziomka, który trzyma moje pudełko na rower i mam u niego przenocować. I on mnie później z tym pudełkiem i z rowerem zapakowanym już odwiezie na lotnisko. No przynajmniej mam taką nadzieję, bo tak się z nim dogadałem. Pisałem do niego i mówi, żebym przyjechał. I tak będzie teraz moja droga wyglądać. Muszę teraz się wydostać. I to jest gdzieś tam właśnie na górze samej. I tam muszę wyjechać. I z tego co patrzyłem, to na początku mam takie duże wzniesienie, a później tak jakby cały czas już do Podgoricy, do tej miejscowości, do tego ziomka będę cały czas jakby trochę powoli zjeżdżał. Dzisiaj będzie prawie tam chyba 90 czy setka, 90 km do zrobienia, ale przy wyższym będzie sporo, bo 1600. Także grubo na początek, a później już legitnie w dół na luzaka. Żeby wyjechać do samej góry po tych słynnych serpentynach kotorskich, z samego miasta, z centrum, zrobiłem jakieś 20 km i 950 metrów w górę. Ląduję w wiosce Niegusi. To nie jest jakaś kolejna zwykła dziura na mapie. Tam na dole w ciasnym Kotorze rządzili weneccy kupcy. A tu, w surowych górach, wykowała się prawdziwa Czarnogóra. To stąd wywodzi się dynastia Petrowicz-Niegosz, najtwardsi górale, którzy zbudowali ten kraj. Niegusi to też bałkańska stolica suszonego mięsa. Ładuje w siebie tutejszy przód,
czyste, słone paliwo. Wrzucam na blat i cisnę dalej. To już ostatnia prosta do Podgoricy. Cetynie. Uśpiona dawna stolica. Mijam budynki starych ambasad i dojeżdżam do Biliardy. To rezydencja Petrowicza Niegosza. Tego jegomościa, o którym mówiłem wam w wiosce wcześniej. Niegusi. Miał fantazję. Kazał wnieść tu przez góry na plecach pierwszy stół do bilarda w kraju. Ten stół to nie była tylko rozrywka. To był manifest. Pokaz europejskiego sznytu i nowoczesności w samym sercu surowych Bałkanów. Stąd nazwa. Zaraz obok stoi monaster cetyński, najważniejszy w kraju. Dla czarnogórców to duchowy bastion i serce ich tożsamości. Przez wieki stąd biskupi władcy rządzili krajem. Wioskami w stronę Podgoricy. Po drodze betonowe obeliski i czerwone gwiazdy. Wygląda to rusko i nie ma co ściemniać. Ten symbol przyszedł tu prosto z Moskwy. Ale czarnogórcy się tego nie wstydzą. Nikt tych pomników nie burzy, bo pod betonem leży krew ich dziadków, którzy z tą gwiazdą na czapkach wyżynali tu faszystów. To bałkański miks. Rosyjska symbolika i lokalna duma z własnego oporu. Nic nie jest czarno-białe. Siódma rano. Rakii z gospodarzem się nie odmawia. Jazda. Omijanie szlabanów na lewo. Naginanie zasad. Droga ciągnąca się wzdłuż siatki lotniska. Tego samego lotniska, na które kiedyś spadły bomby NATO. Ciągłe kombinowanie. Gościnność. Blizny historii. Brutalny kawałek Europy.